Jakieś 3 lata temu postanowiłem posadzić czosnek niedźwiedzi. W sklepach trafiał się rzadko, a ja po prostu lubię ten smak, w zasadzie aromat. Jako przyprawę stosuję go głównie do mięsa w stylu staropolskim, takim leśnym. Klasyczna mieszanka, majeranek, jałowiec i właśnie czosnek niedźwiedzi. Takie trio, w zasadzie big trio. Ale wracając, zamówiłem kilkanaście sadzonek i miałem przygotowane dla nich miejsce w tak zwanym ogrodzie w okolicy Dębów, Klona i Brzozy, jak jeszcze była zanim uschła. I tak, wskazałem mu stanowisko w półcieniu i mówię: Czosnek, słuchaj mnie uważnie, tu jest twoje kojo, ja się nie będę tobą interesował, maksymalnie raz czy dwa podleję cię konewką w ciągu roku, jak będzie ekstremalna susza. A tak radź sobie sam. No i cóż, rośnie, fajnie kwitnie, ma takie białe kwiatki na patyku, ale najważniejsze, że ma te jadalne liście, które się zrywa i nawet z zamkniętymi oczami poczujesz ten czosnkowy aromat. No chyba że ktoś stoi za wami i je przeczosnkowaną kiełbasę i wam chucha. Wtedy to otwórzcie oczy, bo możecie być w błędzie i się okazać, że to nie jest czosnek niedźwiedzi, tylko zupełnie coś innego. I jeszcze w skrócie, bo nie chce mi się o tym gadać, bo to jest temat rzeka, czyli słynne porównanie do trującej konwali. To nie ma sensu. Mam na chacie obie te rośliny i one są zupełnie inne. Ja zbieram czosnek, jak pojawią się kwiaty. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, czy powinno się wcześniej, czy później, ale właśnie wtedy patrzę na kwiatostan i nie ma szans go pomylić z konwalią. Plus, jedno pachnie czosnkiem, a drugie pachnie jak ten papier toaletowy o zapachu konwali, więc który kiedyś był w sprzedaży. Nie wiem, czy dalej jest, ale tak mi się kojarzy. Poza tym zasada jest taka: jak masz katar i nic nie wiesz o roślinach, to go nie zbieraj, bo możesz się pomylić. Chcesz mieć czosnek niedźwiedzi, to posadź go u siebie. Jak nie masz gdzie, to może nawet spróbuj w doniczce, ale na pewno nie zbieraj go po lasach, bo po pierwsze jest pod ochroną, częściową, nawet jak jest ekspansywny, to jest pod ochroną. Po drugie, w dzisiejszym szale łatwo o pomyłkę, a sekunda nieuwagi czy niewiedza może mieć po prostu poważne konsekwencje. Ale z czosnkiem trzeba pamiętać o czymś jeszcze. Po czasie on tworzy po prostu zielony dywan w ogrodzie, czy tego chcemy, czy nie, który pokazuje się przez kilka miesięcy w roku, potem znika i zostają same cebulki w ziemi, ale z roku na rok drastycznie poszerza swoje terytorium, tworząc monokulturę i trzeba o tym pamiętać. Ja akurat wiedziałem o tym i specjalnie go posadziłem. No dobra, a jak już go zbiorę, to co ja robię z tymi liśćmi? Odrzucam najpierw te ogonki po suszeniu, bo to jest badziewie. Ewentualnie nadają się do sosu, ale z liści je lepiej usunąć, bo tylko przeszkadzają w jedzeniu. Same liście suszę w suszarce do grzybów. Około 4 godziny. Raz ją włączam, raz ją wyłączam, żeby to nie była za duża temperatura. Trzeba to kontrolować, bo to dość szybko się suszy. Ale oczywiście możesz to zrobić w glinianej chacie, krytej strzechą, wieszając pęczki pod sufitem na jutowym sznurku. Wybór należy do ciebie. Zależy, czy chcesz szybkiego efektu, czy mitycznego, pełnego aromatu. Na koniec gniotę wszystko rękami, wrzucam do blendera, rozdrabniam na małe kawałki i do słoika. I ewentualnie dorzucam odrobinę soli albo parę ziaren ryżu, żeby nie zawilgotniał. I gotowe. Tak jak mówiłem, jeden filar z Big Trio, czyli jałowiec, majeranek, czosnek niedźwiedzi.